W dzisiejszym odcinku bierzemy na warsztat męski manikur. Dowiecie się krok po kroku, jak wykonać tę usługę w swoim salonie oraz czym różni się od manikuru, który wykonujemy kobietom. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami pełnoprawny instruktor z Łodzi, Kasia Glińska. Cześć wszystkim. Kasia była u nas youngiem. Wiecie zresztą, bo obserwujecie jej karierę od dłuższego czasu. Kasia tutaj wielokrotnie była u nas i robiła super fajne filmy. Mam taką nadzieję. A dzisiaj porozmawiamy na temat... Męskiego manikuru, czyli coś, czego jeszcze nie było tutaj. Tak jest. I zanim zaczniemy, serdecznie zapraszam do podcastu, w którym Kasia opowie o swojej historii z paznokciami. Od modelki do instruktora. Tak jest. Zaczynamy. Naturalną płytkę opiłujemy pilnikiem o gradacji 180 na 240. Kopytkiem odepchniemy skórki, a frezem numer 9 usuniemy nabłonki. Frezem numer 3 podniesiemy i oczyścimy skórki oraz wytniemy je cążkami. Frezem numer 8 wygładzimy zrogowaciałą skórę na palcach. Płytkę wyrównamy polerką o gradacji 220 na 280 i wygładzimy polerką Diamond Shine. W skórki wmasujemy serum proteinowe. Dłonie to wizytówka kobiety, ale mężczyzny również. I my dobrze o tym wiemy, a nasi faceci tak jakby musieli dorosnąć do tej informacji. Jak mają ślub, to pójdą na paznokcie. Ale dlaczego nie chce im się chodzić na te paznokcie regularnie? Przecież byliby o wiele bardziej atrakcyjni dla nas, no i też chyba dla siebie. Dlatego mówmy głośno o manikurze męskim, ponieważ jest to usługa, która i im się przyda, bo będą lepiej wyglądać, i nam, ponieważ dla nas, stylistek, wykonanie manikuru męskiego jest stosunkowo proste i dobrze na nim zarabiamy. Przed przystąpieniem do pracy musimy zawsze pamiętać o zdezynfekowaniu swoich dłoni, założeniu rękawiczek jednorazowych oraz zdezynfekowaniu dłoni klienta. Odpychamy skórki kopytkiem, nie szorujemy nim po płytce, odpychamy delikatnie. Następnie frezem numer 9 na obrotach od 9 do 15 tysięcy ruchem podpychająco-wymiatającym podpychamy skórki do góry i usuwamy nabłonki z płytki. Frez trzymamy pod kątem około 45 stopni, tak by nie spowodować wgłębień w paznokciu naturalnym. Pracujemy frezem od lewej strony do prawej. Jeśli będzie Wam ciężko dotrzeć do wału po prawej stronie, przekręcamy dłoń klienta bokiem i frezujemy wał boczny. Odpylamy miękkim pędzlem powstały po frezowaniu pył, aby dobrze było widać, gdzie jeszcze musimy wyfrezować. Frezem numer 3 podnosimy i oczyszczamy skórki, aby łatwo było je wyciąć. Trzymamy frez pod kątem 45 stopni, a obroty ustawiamy na 15 tysięcy. Pracujemy delikatnie nad płytką paznokcia, aby nie frezować po naturalnej płytce. Pracujemy od lewej strony do prawej, przesuwając frez w dół do wału bocznego. Pracujemy krótkimi ruchami, milimetr po milimetrze. Dzięki temu łatwiej nam manewrować frezarką. Jest to bezpieczne, zwłaszcza dla osób początkujących, które jeszcze nie mają wprawy. Przy wałach bocznych trzymamy frez na samym wale i nie dotykając płytki usuwamy zrogowaciałe naskórek. Pamiętajmy o tym, bo kiedy będziemy dotykać płytki, możemy doprowadzić do jej przepiłowania i w następstwie do bolesnych złamań. Jeśli wszystkie 10 paznokci opracowaliśmy od lewej do prawej strony, zmieniamy obroty frezarki i przechodzimy do opracowania wału po lewej stronie. Pracujemy tak jak poprzednio, milimetr po milimetrze, podnosimy i frezujemy skórki od prawej do lewej strony, kierując frez w dół wału bocznego. Odpylamy miękkim pędzelkiem. Po tak przygotowanych skórkach do wycięcia opracujemy wolny brzeg naturalnej płytki. Jeśli wycięlibyśmy skórki od razu po frezowaniu, podczas opracowywania paznokci pilnikiem mogłoby dojść do przerwania ciągłości naskórka, rany, krwi i niepotrzebnych dramatów. Dlatego lepiej sobie zostawić ten element już na sam koniec stylizacji. Kształt paznokcia dobieramy do wyglądu naturalnej płytki. Pilnikiem 180 na 240 opiłowujemy na krótko. Panowie lubią bardzo krótkie paznokcie, nie może być nawet milimetra wolnego brzegu. Pilnik ustawiamy pod delikatnym kątem i od lewej do prawej strony skracamy wolny brzeg. Wybraliśmy kształt owal, czyli najpopularniejszy pośród mężczyzn i kobiet kształt paznokci. Panowie swoje paznokcie wycinają najczęściej w trójkąty, można by powiedzieć krótkie, bardzo, bardzo krótkie szpice, ponieważ nie chcą, aby wystawały im rogi, tu gdzie zaczyna się krawędź naturalnego paznokcia.
O ile mężczyznom nie planujemy przedłużać paznokci, nie będziemy podkładać formy, nie jest to za duży problem. O tyle, gdyby przyszła do nas kobieta, która tak samo będzie sobie wycinać paznokcie, bo jej na przykład mąż doradził, że tak trzeba, tutaj pojawiłby się delikatny kłopot, ponieważ gdybyśmy chcieli podłożyć formę, to musielibyśmy się mocno nawygimnastykować, żeby ją odpowiednio podciąć. Jeśli kształt mamy już opracowany, przechodzimy do wygładzenia płytki. W tym celu użyjemy polerki o gradacji 220 na 280. Pracujemy dokładnie przy skórkach, aby pozbyć się wszystkich nabłonków, które jeszcze mogły zostać, i wygładzamy płytkę. Pracujemy od skórek w dół, aż do wolnego brzegu, nie zostawiamy żadnej błyszczącej części na płytce. Te same czynności powtarzamy na wszystkich paznokciach. Nadszedł czas na opracowanie naturalnej płytki, czyli pozbycie się wszelkich ewentualnych zarysów, które powstały podczas chociażby usuwania skórek. Mamy wiele bufferów w Indigo i teraz pytanie brzmi, który wybierzemy. Najlepszy do tej techniki będzie 220 na 260, ponieważ jest na tyle delikatny, że można nim opracowywać naturalną płytkę, a jednocześnie bardzo dobrze sobie poradzi z wygładzeniem i usunięciem wszystkich elementów zadartych czy też porysowanych, powstałych podczas usuwania skórek. Gdyby mężczyzna życzył sobie mieć paznokcie świecące, można jeszcze pójść dalej i użyć polerki 400 na 4000, ale na własne ryzyko, bo oni chyba nie lubią aż tak bardzo świecących paznokci. Przechodzimy do wycinania skórek cążkami. Wycinamy tylko to, co jest naprawdę konieczne. Mężczyźni nie potrzebują głębokiego wycinania skórek. Wycinamy tylko część, która odstaje. Cążki przykładamy od góry i ścinamy skórkę milimetr po milimetrze. Nie szarpiemy, nie odrywamy do góry. Ścinamy samym czubkiem, cążki kierujemy w bok lub do dołu i wracamy do miejsca, w którym skończyliśmy. Pamiętajmy, wycinamy tylko tę część, która ma jaśniejszy kolor. Jeśli w trakcie wycinania zauważymy, że na cążkach jest skórka, przerywamy akcję. Musimy ją usunąć, ponieważ dopiero wtedy będziemy mogli bezpiecznie i równiutko kontynuować nasze dzieło. Frezem Cuticle 8 frezujemy zrogowaciałe boki bądź skórki, których nie udało nam się usunąć przy pomocy cążek. Jeśli chcecie wiedzieć, do czego służą poszczególne frezy, zapraszam do odcinka Frezy do paznokci, który do czego. Jeśli zdarzy się sytuacja, że skórka zacznie krwawić, podkładamy wacik pod palca i środkiem do dezynfekcji ran przemywamy, dociskamy wacik, przecieramy krew i wrzucamy wacik do pojemnika na odpady medyczne. Następnie uspokajamy mężczyznę, że nic się złego nie wydarzyło. Przechodzimy do kolejnego paznokcia i dokładnie tak samo wygładzamy wały. Jeśli skóra na palcach będzie szorstka i twarda, możemy ją wygładzić frezem numer 8. Frezem kulką nie pracujemy w jednym miejscu, tylko na większej powierzchni. Robimy to po to, aby nie zagrzać skóry. Frez kulka pracuje tylko niewielką częścią swojej objętości, dlatego musimy być ostrożni. Przechodzimy do ostatecznego wygładzenia paznokci. Posłużymy się polerką Diamond Shine o gradacji 400 na 4000. Fioletową stroną wygładzamy wszystkie powstałe rysy i jeśli klient zażyczy sobie, wybłyszczamy paznokcie. Wtedy, po wygładzeniu fioletową stroną, przekręcamy polerkę i polerujemy na błysk. Tak prezentuje się wybłyszczony paznokieć. Nasz klient wybrał matowe paznokcie, dlatego pracujemy tylko stroną fioletową. Aplikujemy w okolicy skórek serum proteinowe w celu nawilżenia i odżywienia. Masujemy skórki, możemy również wmasować serum w naturalną płytkę. Nadmiar oliwki wycieramy wacikiem, również wycieramy wewnętrzną stronę palca, jak i zewnętrzną stronę dla większego komfortu klienta. Tak prezentuje się efekt końcowy męskiego manikuru. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy zdarza Wam się stylizować męskie dłonie oraz jak obstawiacie, czy za 5 lat to będzie popularna usługa u nas w Polsce. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia. Cześć!